marcada. Queridos hermanos y hermanas, Drodzy bracia i siostry, Abawash dit tansi oki. dzień dobry. Buenos días. Wypowiedział to w języku Indian. Es hermoso para mí estar Cieszę aquí się, peregrino con ustedes że mogę y en medio de ustedes. Tutaj być jako pielgrzym z wami i pośród was. W tych dniach, a zwłaszcza Me llamó dziś, la atención el sonido poruszył de mnie los dźwięk tambores bębnów, que me han który acompañado towarzyszył mi wszędzie, allí donde he ido. gdziekolwiek się udałem. Este latido de los To tambores me bicie parecía el bębnów eco wydało del mi się latido echem de bicia muchos wielu serc. corazones. Los corazones que Serc, durante które siglos przez wieki han vibrado en pulsowały estas nad tymi aguas. wodami. Los corazones de Serc tantos wielu peregrinos pielgrzymów, que juntos którzy han marcado wspólnie el stawiali paso kroki, para alcanzar este aby lago dotrzeć de do Dios. tego Bożego jeziora. Aquí se puede captar Tutaj el latido naprawdę coral można de un poczuć pueblo peregrino, wspólny rytm pielgrzymującego de ludu, generaciones que se pokoleń, han puesto en camino hacia el które Señor wyruszyły ku Panu, para experimentar aby su obra de doświadczyć Jego sanación. uzdrawiającego działania. Cuántos corazones Ileż llegaron to aquí serc anhelantes y przychodziło tu fatigados, spragnionych i bez tchu, castrados por la carga de la obciążonych vida, y ciężarami junto a życia, estas aguas i to nad tymi encontraron wodami la znalazło consolación pocieszenie i y la siłę, fuerza para aby seguir iść adelante. naprzód. También aquí, Jednakże sumergidos tu, en la zanurzeni w creación, dziele hay otro stworzenia, latido możemy que podemos usłyszeć escuchar, jeszcze jeden el bijący latido rytm, materno de la tierra. matczyny Y así rytm como el ziemi. latido de los niños I desde tak el jak seno tętno materno está en dziecka, armonía począwszy od łona con el de matki, sus madres, jest del mismo zharmonizowany z modo, jej para tętnem, tak crecer też, como seres aby humanos, wzrastać jako istoty ludzkie, necesitamos musimy acompasar los dopasować ritmos de la rytmy vida życia con los do de la rytmów creación que nos stworzenia han dającego nam życie. Así pues, vayamos de W ten nuevo sposób a idziemy nuestra dziś fuente znów de do vida, naszych źródeł a życia, Dios, do Boga, a los padres, do rodziców en el día a w y dniu en la casa de Santa i w domu Ana, świętej a los Anny, abuelos, do que dziadków, saludo con gran afecto. których pozdrawiam z wielką serdecznością. Dear brothers and sisters, Abawashdi Tansi Oki. I am very pleased to be here, a pilgrim with you and among you. In these days, and today in particular, I have been struck by the sound of drums that accompanied me wherever I went. This beating of drums seems to echo the beating of so many hearts, hearts that over the centuries have beat near these very waters, hearts of the many pilgrims who walked together to reach this lake of God. Here we can truly feel the choral heartbeat of a pilgrim people, of generations who set out on a journey towards the Lord in order to experience his work of healing. How many hearts have come here with anxious longing, weighed down by life's burdens, and found by these waters consolation and strength to carry on. Here, immersed in creation, we can also sense another beating, the maternal heartbeat of the earth. Just as the hearts of the babies in the womb beat in harmony with those of their mothers, so in order to grow as people, we need to harmonize our own rhythms of life with those of creation, which gives us life. Today, then, let us return to the sources of life, to God, to our parents, and on this feast day and in the house of St. Anne, to our grandparents, all of whom I greet with great affection. Niesieni tymi życiodajnymi uderzeniami serca, znajdujemy się teraz tutaj w milczeniu, kontemplując wody tego jeziora. Pomaga nam ono także powrócić do źródeł wiary. Istotnie pozwala nam pielgrzymować duchowo do miejsc świętych,
wyobrazić sobie Jezusa, który znaczną część swojej posługi sprawował właśnie nad brzegiem jeziora Galilejskiego. Tam wybrał i powołał apostołów, ogłosił błogosławieństwa, opowiedział większość przypowieści, dokonał znaków i cudów uzdrowień. Jezioro to stanowiło serce Galilei Pogan, peryferyjnej strefy handlowej, w której zbiegały się różne ludy, ubarwiając region odmiennymi tradycjami i kultami. Było to miejsce geograficznie i kulturowo najbardziej odległe od czystości religijnej, która koncentrowała się w Jerozolimie wokół świątyni. Możemy więc wyobrazić sobie to jezioro, zwane Morzem Galilejskim, jako kondensację różnic. Na jego brzegu spotykali się rybacy i celnicy, setnicy i niewolnicy, faryzeusze i ubodzy, mężczyźni i kobiety z najróżniejszych środowisk i warstw społecznych. Tam, właśnie tam, Jezus głosił Królestwo Boże. Nie wybranym osobom religijnym, ale różnym ludom, które napływały z wielu miejsc. Tak jak dzisiaj, wszystkim i w takiej scenerii przyrodniczej głosił. Bóg wybrał ten wielowymiarowy i różnorodny kontekst, aby ogłosić światu coś rewolucyjnego. Nadstawcie drugi policzek, miłujcie waszych nieprzyjaciół, żyjcie jak bracia, aby być dziećmi Boga Ojca, który sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i nad złymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. W ten sposób właśnie to jezioro, ten tygiel różnorodności stało się miejscem bezprecedensowego głoszenia braterstwa, rewolucji bez martwych i rannych, rewolucji miłości. I tu, na brzegach tego jeziora, dźwięk bębnów, który przekracza wieki i łączy różne narody, przenosi nas w tamte czasy. Przypomina nam, że braterstwo jest prawdziwe, jeśli łączy tych, którzy są od siebie daleko, że orędzie jedności, które niebo zsyła na ziemię, nie lęka się różnic i zaprasza nas do komunii, do wyruszenia razem, ponieważ wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze. Inspired by these vital heartbeats, we are here, silently contemplating the waters of this lake. This too helps us to return to the sources of faith. Indeed, it allows us, in spirit, to become pilgrims, to visit the holy places, to imagine Jesus, who carried out much of his ministry on the shores of a lake, the Sea of Galilee. There he chose and called the apostles, preached the Beatitudes, taught many of his parables, performed signs and healings. That lake, the heart of Galilee of the Gentiles, was nonetheless a peripheral area, a crossroads of commerce where various peoples converged, making the region one of different religions and customs. Geographically and culturally, it was the farthest place from the religious purity concentrated in Jerusalem around the temple. So we can think of that lake, the Sea of Galilee, as a place teeming with diversity. Fishermen and tax collectors, centurions and slaves, Pharisees and the poor men and women from a wide variety of origins and social backgrounds, all coming together on its shores. It was precisely there that Jesus preached the kingdom of God, not to a select religious congregation, but to various peoples, who then, as today, flocked from different places. In a natural theater such as this, he preached to everyone.
God chose that richly diverse context to announce to the world something revolutionary. For example, turn the other cheek, love your enemies, live as brothers and sisters so as to be children of God, the Father who makes his sun shine on both good and bad and sends rain on the righteous and on the unrighteous. This lake, with all its diversity, thus became the site of an unprecedented proclamation of fraternity. Not a revolution bringing death and injury in its wake, but a revolution of love. Here, on the shores of this lake, the sound of drums spanning the centuries and uniting different peoples bring us back to that time. It reminds us that fraternity is genuine if it unites those who are far apart, that the message of unity that heaven sends down to earth does not fear differences, but invites us to fellowship of differences, in order to start afresh together, because we are all pilgrims on a journey. Hermanas, Bracia i siostry pielgrzymujący do tych wód, co możemy z nich zaczerpnąć? Słowo Boże pomaga nam to odkryć. Prorok Ezechiel dwukrotnie powtórzył, że wody, które wypływają ze świątyni, dają życie ludowi Bożemu i go uzdrawiają. Dają życie i uzdrawiają. Dear brothers and sisters, pilgrims to these waters, the Word of God can help us realize what we can draw from them. The prophet Ezekiel tells us twice that the waters flowing from the temple both give life and heal. Give life and heal God's people. Dają życie. Myślę o babciach, które są tu z nami. Wiele. Kochane babcie, wasze serca są źródłami, z których wypłynęła żywa woda wiary, którą ugasiłyście pragnienie waszych dzieci i wnuków. Porusza mnie życiodajna rola kobiet we wspólnotach rdzennych. Zajmują one poczesne miejsce jako błogosławione źródło życia, nie tylko fizycznego, ale i duchowego. A myśląc o waszych kokum, babciach, wracam też myślami do mojej babci. To ona jako pierwsza głosiła mi wiarę i od niej nauczyłem się, że to w ten sposób przekazuje się Ewangelię, poprzez czułość opieki i mądrość życia. Wiara rzadko rodzi się w trakcie samotnego czytania książki w salonie, ale rozprzestrzenia się w rodzinnej atmosferze, przekazywana jest w języku matek, przy słodkim śpiewie gwarowym babci. Moje serce się raduje, widząc tutaj tylu dziadków i pradziadków. Dziękuję wam. A tym, którzy mają w swych domach, w rodzinie osoby starsze, chciałbym powiedzieć, macie skarb. Strzeżcie w waszych murach owo źródło życia. Dbajcie o nie, jak o najcenniejsze dziedzictwo, które należy miłować i którego należy strzec. I think of the dear grandmothers who are here with us. Dear grandmothers, your hearts are springs from which the living water of faith flowed, and with it you quenched the thirst of your children and grandchildren. I am struck by the vital role of women in indigenous communities. They occupy a prominent place as blessed sources, not only of physical, but also of spiritual life. In thinking of your kokum, I also remember my own grandmother. From her, I received the message of faith and learned that the gospel is communicated through loving care and the wisdom of life.
Faith rarely comes from reading a book alone in a corner. Instead, it spreads within families, transmitted in the language of mothers, in the sweetly lyrical accents of the dialects of grandmothers. It warms my heart to see so many grandparents and great-grandparents here. I thank you and would like to say to all those families with elderly people at home, you possess a treasure. Guard this source of life within your homes. Please take care of it as a precious legacy to be loved and cherished. El profeta decía que las Prorok aguas, powiedział, że además wody de dar nie vida, tylko dają życie, sanan. ale i uzdrawiają. Este aspecto Ten nos aspekt traslada a las przenosi nas orillas z del lago powrotem de nad Galilea, brzeg Jeziora Galilejskiego, donde Jesús sanó gdzie a Jezus muchos uzdrowił enfermos wielu dotkniętych sufrían de rozmaitymi diversos males. chorobami. Allí, al ponerse Tam, el sol, z le nastaniem llevaban todos wieczora, los enfermos. przynosili do Niego wszystkich Esta chorych. tarde, imaginémonos Tego wieczoru alrededor del wyobraźmy lago con sobie, Jesús, że i my jesteśmy nad jeziorem se inclina wraz z Jezusem, który podchodzi, pochyla się i ze współczuciem, cierpliwością i czułością uzdrawia wielu chorych na ciele i duchu, opętanych, trędowatych, paralityków, niewidomych, ale także ludzi strapionych i przygnębionych, zagubionych i zranionych. Jezus przyszedł i wciąż przychodzi, aby się o nas troszczyć, aby pocieszać i uzdrawiać nasze samotne i znużone człowieczeństwo. Do wszystkich, także do nas, kieruje to samo zaproszenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Albo, jak w usłyszanym dziś wieczorem fragmencie, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. That in addition to giving life, the waters heal. This too brings us back to the shores of the Sea of Galilee, where Jesus cured many who were sick with various diseases. When sunset came, they brought to him all who were sick. This afternoon, let us picture ourselves around the lake with Jesus as he draws near, bends down, and with patience, compassion, and tenderness, heals many who are sick in body and spirit, the possessed, the paralyzed, the blind, but also the brokenhearted and discouraged, the lost and hurting. Jesus came then, and he still comes now to care for us and to console and heal our lonely and wearied human family. To everyone, and to us as well, he extends the same invitation. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Or as he says in the passage we heard this afternoon, let anyone who is thirsty come to me and drink. Hermanos, hermanas, Bracia, siostry, todos nosotros wszyscy necesitamos potrzebujemy de la Jezusowego sanación uzdrowienia, de Jesús, lekarza médico de las almas y de dusz los i cuerpos. ciał. Señor, como la gente a la orilla del mar de Galilea no tenía miedo Panie, tak jak zebrani nad brzegiem jeziora galilejskiego nie bali się wykrzykiwać Tobie swoich potrzeb, tak i my przychodzimy tego wieczoru do Ciebie z naszym cierpieniem wewnętrznym. Przynosimy Ci nasze osłości i znoje, traumy spowodowane przemocą, jakiej doznali nasi bracia i siostry z rdzennych ludów. W tym błogosławionym miejscu, gdzie panuje harmonia i pokój, przedstawiamy Ci dysharmonię naszych historii, straszliwe skutki kolonizacji, nieuśmierzony ból wielu rodzin, dziadków i dzieci.
Panie, pomóż nam uleczyć nasze rany. Wiemy, że wymaga to trudu, troski i konkretnych działań z naszej strony. Ale wiemy też, Panie, że nie możemy tego uczynić sami. Powierzamy się Tobie i wstawiennictwu Twojej matki i Twojej babci. Brothers and sisters, all of us need the healing that comes from Jesus, the physician of souls and bodies. Lord, as the people on the shores of the Sea of Galilee were not afraid to cry out to you with their needs, so we come to you this afternoon with whatever pain we bear within us. We bring to you our weariness and our struggles. We bring to you the wounds of the violence suffered by our indigenous brothers and sisters. In this blessed place where harmony and peace reign, we present to you the disharmony of our experiences, the terrible effects of colonization, the indelible pain of so many families, parents, grandparents, and children. Lord, help us to be healed of our wounds. We know that this requires effort, care, and concrete actions on our part. But we also know, Lord, that we cannot do this alone. We rely on you and on the intercession of your mother and your grandmother. Señor, nos confiamos a ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela. Tobie zaufamy, bowiem to matki i babcie pomagają leczyć rany serca. Podczas dramatu konkwisty to właśnie Matka Boża z Guadalupe przekazała prawdziwą wiarę tubylcom, mówiąc ich językiem i nosząc ich szaty bez przemocy i bez narzucania. A wkrótce potem, wraz z pojawieniem się prasy drukarskiej, ukazały się pierwsze gramatyki i katechizmy w językach tubylczych. Jak wiele dobrego zrobili w tym względzie misjonarze, autentyczni ewangelizatorzy dla zachowania rdzennych języków i kultur w wielu częściach świata. W Kanadzie ta matczyna inkulturacja dokonała się dzięki dziełu świętej Anny, która połączyła ze sobą piękno tradycji rdzennych ludów oraz wiarę i ukształtowała je z mądrością babci, będącej po dwakroć matką. Kościół jest również niewiastą, matką. Kościół jest matką. Rzeczywiście, nigdy w jego dziełach nie było okresu, w którym wiara nie byłaby przekazywana w języku ojczystym przez matki i babcie. Część bolesnego dziedzictwa, z którym mamy dziś do czynienia, to efekt uniemożliwienia tubylczym babciom przekazywania wiary w ich własnym języku i kulturze. Ta strata jest z pewnością tragedią, ale wasza obecność tutaj jest świadectwem wytrwałości i wyruszenia na nowo, pielgrzymowania ku uzdrowieniu, otwierania serc na Boga, który uzdrawia nasze bycie wspólnotą. Teraz my wszyscy, jako Kościół, potrzebujemy uzdrowienia. Potrzebujemy uzdrowienia z pokusy zamykania się w sobie, wybierania obrony instytucji zamiast poszukiwania prawdy, przedkładania władzy doczesnej nad ewangeliczną służbę. Bracia i siostry, pomagajmy sobie nawzajem, dając swój wkład w budowanie z pomocą Bożą Kościoła Matki, tak jak się to Jemu podoba. Kościoła zdolnego wziąć w objęcia każdego syna i córkę, otwartego dla wszystkich i przemawiającego do każdego, nie idącego przeciwko nikomu, lecz wychodzącego naprzeciw wszystkim. Because mothers and grandmothers help to heal the wounds of our hearts. At the dramatic of the conquest
Guadalupe transmitted the true faith to the indigenous people, speaking their own language and clothed in their own garments without violence or imposition. Shortly afterwards, with the arrival of printing, the first grammar books and catechisms were produced in indigenous languages. How much good was done in this regard by those missionaries who, as authentic evangelizers, preserved indigenous languages and cultures in many parts of the world. In Canada, this maternal enculturation took place through St. Anne, combining the beauty of indigenous traditions and faith and fashioning them with the wisdom of a grandmother who is a mother twice over. The Church, too, is a woman. The Church is also a mother. In fact, there has never been a time in her history when the faith was not passed on in mother tongues, passed on by mothers and grandmothers. Part of the painful legacy we are now confronting stems from the fact that indigenous grandmothers were prevented from passing on the faith in their own language and culture. That loss was certainly tragic. But your presence here today is a testimony of resilience and a fresh start, of pilgrimage towards healing, of a heart open to God who heals the life of communities. Today, all of us as church need healing. Healing from the temptation of closing in on ourselves, of defending the institution rather than seeking the truth, of preferring worldly power to serving the gospel. Dear brothers and sisters, with God's help, let us help one another in offering our own contribution to the building up of a mother church pleasing to Him, capable of embracing each of her sons and daughters, a church that is open to all and speaks to everyone, a church that is against no one and encounters everyone. Rzesze nad Jeziorem Galilejskim, które tłoczyły się wokół Jezusa, składały się głównie ze zwykłych, prostych ludzi, którzy przynosili Mu swoje potrzeby i rany. Podobnie, jeśli chcemy otoczyć opieką i uzdrowić życie naszych wspólnot, musimy zacząć od ubogich, od tych najbardziej zmarginalizowanych. Zbyt często pozwala się, by kierowały nami interesy nielicznych, którym powodzi się dobrze. Powinno się bardziej patrzeć na peryferię i słuchać krzyku tych ostatnich. Rzeczą konieczną jest umieć słuchać bólu tych, którzy często w milczeniu w naszych zatłoczonych i odczłowieczonych miastach wołają: nie zostawiajcie nas samych. Jest to także krzyk osób starszych, którym grozi samotna śmierć w domu lub w opuszczeniu w jakimś ośrodku, a także niewygodnych chorych, którym zamiast uczucia podaje się śmierć. Jest to stłumiony krzyk chłopców i dziewcząt, których bardziej się pyta niż słucha, młodych, powierzających swoją wolność telefonowi komórkowemu, podczas gdy tymi samymi drogami błądzą ich rówieśnicy znieczuleni przez jakąś rozrywkę, padający ofiarą uzależnień, które czynią ich smutnymi i nietolerancyjnymi, niezdolnymi do uwierzenia w samych siebie, do pokochania tego, kim są i piękna życia, jakie mają. Nie zostawiajcie nas samych. To wołanie tego, który chciałby mieć lepszy świat, ale nie wie, od czego zacząć. Who thronged around Jesus were made up for the most part of ordinary, simple people who brought to Him their own needs and hurts. If we want to care for and heal the life of our communities, we need to start with the poor and the most marginalized.
Too often, we allow ourselves to be guided by the interest of just a few. We need to look more to the peripheries and listen to the cry of the least of our brothers and sisters. We need to learn how to listen to the pain of those who, in our crowded and depersonalized cities, often silently cry out, "Don't abandon us." It is the cry of the elderly who risk dying alone at home or in a nursing home, of patients who, in place of affection, are administered death. It is the muffled plea of young people who are more interrogated than listened to, who delegate their freedom to a cell phone while in the same streets other young people wander about, lost, aimless, prey to addictions that only make them depressed and frustrated, unable to believe in themselves or to love themselves for who they are or to appreciate the beauty of their lives. They cry out, "Don't abandon us." That is the cry of those who want a better world but do not know where to start. Jezus, który uzdrawia i pociesza nas żywą wodą swojego ducha, dzisiejszego wieczoru prosi w Ewangelii, aby również z nas, z łona tych, którzy wierzą, wypłynęły strumienie wody żywej. Ale czy my wiemy, jak ugasić pragnienie naszych braci i sióstr? Prosząc wciąż Boga o pocieszenie, czy umiemy dawać je też innym? Często uwalniamy się od wielu ciężarów wewnętrznych, na przykład od tego, że nie czujemy się kochani i szanowani, właśnie przez to, że zaczynamy bezinteresownie miłować innych. W naszych samotnościach i nietolerancjach Jezus przynagla nas do wyjścia, do dawania, do miłowania. I dlatego pytam samego siebie, co czynię dla tych, którzy mnie potrzebują, patrząc na ludy rdzenne, myśląc o ich historiach i o bólu, którego doznali, co dla nich czynię. Czy słucham ich z odrobiną świeckiej ciekawości i gorszę się tym, co się wydarzyło w przeszłości, lub czy robię dla nich coś konkretnego? Czy modlę się, spotykam, czytam, dokumentuję, daję się poruszyć ich historią i patrząc na siebie samego, jeśli doświadczam cierpienia, czy słucham Jezusa, który chce mnie wyciągnąć z zamknięcia mojej nietolerancji i zaprasza mnie do rozpoczęcia od nowa, do pójścia dalej, do miłowania. Czasami dobrym sposobem pomocy drugiemu człowiekowi nie jest danie mu od razu tego, o co prosi, ale towarzyszenie mu, zaproszenie do miłowania, do stawania się darem, ponieważ w ten sposób, poprzez dobro, które będzie mógł czynić innym, odkryje swoje rzeki wody żywej, odkryje wyjątkowy i cenny skarb, jakim jest, drodzy bracia i siostry rdzennych ludów. Przybyłem jako pielgrzym także po to, aby powiedzieć wam, jak cenni jesteście dla mnie i dla Kościoła. Pragnę, aby Kościół był spleciony z wami tak, jak ściśle splecione i zespolone są nici kolorowych opasek, które nosi wielu z was. Niech Pan pomoże nam kroczyć naprzód w procesie uzdrawiania ku coraz zdrowszej i odnowionej przyszłości. Sądzę, że takie jest również pragnienie waszych babć i dziadków, naszych babci i dziadków. Niech dziadkowie Jezusa, święci Joachim i Anna, błogosławią naszą drogę. In this evening's gospel, Jesus, who heals and consoles us with the living water of his Spirit, asks that from us too. From the hearts of those who believe in him, streams of living water might flow. Yet, are we able to quench the thirst of our brothers and sisters? While we continue to ask God for consolation, are we able to bring consolation to others? It often happens
that we free ourselves from many inner burdens, from not feeling loved or respected, for example, simply by starting to love others freely. When we are lonely and restless, Jesus urges us to go out. He urges us to give. He urges us to love. So let us ask ourselves, what do I do for those who need me? When looking at the indigenous peoples and thinking of their history and the pain that they endured, what do I do for the indigenous peoples? Do I merely listen with curiosity, horrified by what happened in the past, or do I do something concrete for them? Do I pray, meet, read, inform myself, support them, and let myself be touched by their stories? Looking at my own life, if I find myself suffering, do I listen to Jesus, who wants to take me beyond the confines of my impatience, who invites me to start over again, to go a step further, to love? Sometimes a good way to help others is not immediately to give them what they ask for, but to accompany them, inviting them to love and to give of themselves. In this way, through the good they can do for others, they will discover their own streams of living water and the unique and precious treasure that they truly are. Dear Indigenous brothers and sisters, I have come here as a pilgrim also to say to you how precious you are to me and to the Church. I want the Church to be intertwined with you, as tightly woven as the threads of the colored bands that many of you wear. May the Lord help us to move forward in the healing process towards an ever more healthy and renewed future. I believe that this is also the wish of your grandmothers and your grandfathers, of our grandfathers and our grandmothers. May the grandparents of Jesus, Saints Joachim and Anne, bless us on our journey.